Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się w Wielkiej Brytanii. Mapa nazywa się Balham Road Dairy Farming. Jest to mapa odświeżona z FS22 i jak niektórzy z Was mogą się domyślać, jest to mapa stworzona pod kątem osoby, która prowadzi content na YouTubie, prawdziwy farmer z rodziną. Nazywa się Tom Pemberton Farm Life. Także jeśli będziecie chcieli sobie porównać, jak wygląda mniej więcej jego farma, oglądając filmy na YouTubie, można sobie porównać, ponieważ jest to mapa zrobiona z przy pełnym pozwoleniu właśnie Toma Pembertona, przepraszam. Twórcą mapy jest FS Landscaping. Pojemność mapy 388 MB. Została wydana 21 kwietnia 2026 roku. Na wszystkie platformy z mapą nie ściągają się żadne mody. Także myślę, że dość ciekawa propozycja będzie. Mapa prezentuje się w ten sposób. Jest to troszeczkę inna mapa niż standardowa, także tutaj nacisk na mapę jest bardziej pod kątem właśnie tej farmy. Skupiona jest rozgrywka. Farma prowadzi, jak widać, hodowlę krów mlecznych i tutaj właśnie tego dużo jest. No i co za tym idzie, no wymagane jest, aby chyba najwięcej trawy tu będzie właśnie do obsługi tego całego gospodarstwa, więc jak widać pól, na których są jakieś uprawy inne oprócz trawy, no to nie jest zbyt wiele. Na poziomie łatwym zaczynamy właśnie od dużej ilości terenu. Jak widać, jest to dość wyjątkowe, no ale to tak jak mówiłem, mapa jest też również skupiona właśnie pod to gospodarstwo, więc jest to mniej więcej odzwierciedlone w rzeczywistym świecie, z rzeczywistego świata, więc myślę, że dla osób, które śledzą tą historię na YouTubie, to jest coś ciekawego. Wiadomo, większa publika jest w UK. W Polsce nie wiem, czy to będzie aż tak popularne. Jeśli oglądacie, jeśli znacie tę osobę, dajcie znać w komentarzu. Będę chętny zobaczyć, kto ogląda rolników z UK w Polsce. Dobra, na poziomie łatwym, jak widać, zaczynamy od tego terenu, co jest podświetlone na zielono. A oprócz tego, nie wiem, czy to w ogóle mówić, w jakiej cenie są te tereny, bo no nie wiem. Zresztą zobaczcie sobie, jakie są tutaj ceny. 233, różne tereny, bo to są pastwiska, są łąki, jest to tak dziwnie podzielone. Także jakieś 3... Tu jest 6 hektara za 39 tysięcy, tu jest 11 hektarów za 342 tysiące, to jest straszna duża rozbieżność. 3,27 za 98 tysięcy. Nie wiem, czy by mi się udało znaleźć, żeby było hektar łąki w granicach tego właśnie. Tu jest pół hektara łąki za 15 tysięcy niecałe, to jakieś 30 tysięcy za hektar wychodzi łąka. Jeśli chodzi o pole, tu są duże też pola. Ciężko stwierdzić. Tu jest 4, 6, nie wiem, coś, żeby obliczyć. 1,7 to jest 1,5. No to myślę, że to samo chyba wychodzi 52 tysiące za 1,7 hektara. Także no, ceny są takie w miarę ogarnięte. Mamy również do dyspozycji możliwość zakupu terenów, gdzie są skupy, czyli jak podświetlimy sobie tą na przykład stronę, gdzie są skupy, pojawia się taki lekki zielony, to jest właśnie to, co możemy zakupić za 0, czyli za darmo to możemy sobie nabyć. Tutaj jest sporo tego terenu. Ten teren sobie możemy wykorzystać pod naszą rozgrywkę, czyli postawić sobie coś tam, zagospodarować na swój sposób, co będzie nam potrzebne do zabawy. Drugi teren, jak sobie zaznaczyłem, bo jest też możliwość innych terenów.
to już musimy zapłacić za to 2 164 000 sekund, że tu, jak zwrócicie uwagę, podświetlone są lasy. Więc jeśli byśmy chcieli się pobawić drzewem, to zakupujemy sobie całe te tereny za 2 164 000 i wtedy możemy bawić się tutaj tymi terenami, gdzie są drzewa. Również możemy, posiadając to, i to jest zaraz pod... Aha, to już należy do nas, tak czy inaczej. Jeszcze chciałem sprawdzić drogi. Drogi są, bo też można osobno jeszcze drogi kupić za 197 000. OK. I to wychodzi, tutaj jest myjnia. Taka myjka, warsztat, stacja paliwowa, to będzie generować dochód. A to należy do reszty, co posiadamy. I jest jeszcze, nie wiem, to się osobno kupuje. 5000 to kosztuje. I jeszcze mamy możliwość kupienia pola golfowego za 1 400 000 i to też generuje dochód. Bardzo fajny pomysł, bo ten pomysł spotkałem się na Carpathian Countryside, gdzie można sobie zakupić te pewne miejsca, które generują dochód i to jest ciekawa propozycja. Oprócz tego, co możemy sobie postawić na gospodarstwie w trybie budowy, co jest generator generujący jakiś tam, nie wiem, prąd z baterii słonecznych czy z wiatraka i generuje dochód, to jeszcze mamy właśnie możliwość, którą właśnie Mr. Hector wprowadził, takie, że na przykład kupujemy sobie klub piłki nożnej i na przykład oni generują nam tu dochód. Bardzo ciekawy pomysł, no i tutaj też mamy coś podobnego w tym stylu. Dobra, tyle jeśli chodzi o tą mapę. Jeśli przejdziemy teraz do kalendarza, przedstawia się w ten sposób. I jeśli chodzi o zwierzęta, no to tutaj naprawdę tego jest sporo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 miejsc, gdzie możemy trzymać zwierzęta, głównie krowy. Kontrakty dostępne. Jak najbardziej. Jeśli chodzi o produkcję, to posiadanych mamy mleczarnię z tego względu, że ona jest już na farmie i jest wbudowana. Dostępnej innych fabryk nie ma, także jeśli byśmy chcieli, to musimy sami sobie coś postawić. Według siebie znajdziek jest 25, także jest też możliwość wsparcia się finansowo. Dobra, my przejdziemy sobie do mapy. Tu mamy, widzę, samochód do naszej dyspozycji. Przy ogrodku, przy domku sobie stoi. Mamy domek. No a za domkiem się dzieje. Także mamy tutaj pełno miejsca, gdzie możemy pochować sprzęt. Jest parking dla klientów. Tu jest garaż. Taki, kurczę, jakbym miał zahaczyć głową na niego. Teraz tu wsiadam dalej. A nie, to jest dekoracyjny samochód. Ja myślałem, że to jest Skoda, którą można jeździć. Surprise. Tak, także ciekawe. Mniej więcej jest to takie odzwierciedlone, jak to jest sklep właśnie, gdzie klientów przyjmują, można sobie kupić wszystkie rzeczy takie z okolic. To są sklepy w Anglii, gdzie jedna farma na przykład otwiera sklep i sprzedaje od innych rolników również produkty, między innymi też ze swoich produkcji, także tutaj jest mleczarnia, więc będziemy mogli sobie sprzedawać swoje rzeczy. Zaraz. No jejku. Znowu zapomniałem sobie ustawić. Szybciutko zrobię i już wracamy. Dobra. Ja tu miałem to sprawdzić. Aha, czyli tu mamy miejsce, gdzie mamy właśnie skup odnośnie tego sklepiku swojego, a jeśli chodzi o produkcję, to tam gdzie głośno jest. Idziemy. Gdzieś to tutaj powinno być. Tu jest, palety się będą pojawiać, ale centrum operacyjne, zaraz, żeby tam z tyłu było centrum operacyjne. Ja jakoś nie jestem wielkim fanem właśnie, nie za bardzo nie oglądam, tu jest właśnie centrum operacyjne, jeśli chodzi o mleczarnię. Nie oglądam tej serii, więc nie znam tej farmy. Także osoby, które śledzą na bieżąco,
będą bardziej obeznane, co gdzie jest, bardziej niż ja. Dobra, tutaj kilka odwiedzimy sobie, bo jest tak, 80 sztuk pomieścimy w jednym. Tutaj dla pewnie mniejszych krówek 20 sztuk, no to 100 tu już jest. Także to można się też fajnie pobawić, tam sobie trzymać mniejsze, urosną, przerzucić je na większą oborę. Także fajnie jest to tu też rozegrane to. Tutaj mamy samochód. Tu coś się otwiera. Ale takie niby to jest zrobione, nie wiem, co to za tekstura jest. Czy to tak ma być? Że to takie kwadraty? Nie wiem. W niektórych miejscach na mapie tak dziwnie to wygląda, jakby to bardzo było skupione właśnie na tym gospodarstwie. Cała uwaga, jeśli chodzi o produkcję tej mapy. Tutaj mamy możliwość tego paliwa. Tu już mamy ten obornik nawalony. Mamy trochę sprzętu, jeśli chodzi o początek. Zaraz się dobrze widzę. Malutki traktorek tu jest taki. O. Nie widziałem na początku, żeby był w początkowych sprzętach taki traktor pierwszy raz. Tu jest reszta sprzętu. Tutaj mamy kolejną oborę. Aha, tu jeszcze mamy kiszonkę gotową do dyspozycji. O, możemy sobie działać. Ukiszone już jest. Teraz gnojówki mamy 1 000 000, a kiszonki będziemy pokazać. Czy to jest gnojowa? Nie, to nie jest gnojowa. Bo to była kiszonka zdecydowanie, bo ściągałem folię, ale pojemność, obornik, gnojówka, obornika 75, nie wiem czemu jej nie pokazuje właśnie tutaj ilości z pryzmy. Łapię ilość z tego, z szopy. Tu mamy 250 sztuk, także to jest jedna z największych. Mamy jeszcze słomę do dyspozycji. Ok. No to jest trochę dziwne. No dobra, trudno. Nie wiem, może bym musiał z drugiej strony, albo... O, coś się tutaj zmieniło? Aha, że się pojawiło, dobra. Nic więcej. Dobra, ja sobie wezmę tutaj jakiś traktorek, weźmiemy sobie case'a. Myślę, że case'em sobie jedziemy to. Tylko sprawdzać. A, nie, tego bierzemy, on szybciej jeździ. Wiem, że case też będzie miał tą samą prędkość, ale nie. No i tak, myślę, że ciekawy pomysł, jeśli chodzi o tworzenie map osób, które mają jakiś content na YouTubie. Fajnie by było zobaczyć coś polskiego w polskiej odsłonie. Właśnie takie produkcje, jakby to się przedstawiało. Wybrać kogoś tam najbardziej oglądaną osobę z YouTube'a, która prowadzi farmę sobie i zobaczyć, zrobić ją na przenieść to na Farming Simulator, żeby sobie można było pograć. Ciekawe, ile ludzi by się przyciągło znowu do farminga poprzez to, że się zrobi właśnie taką mapę słynnej osoby. Tak z drugiej strony patrzę na tą mapę, porównując do innych map, jest na poziomie takim średnim, moim zdaniem, ze względu, że dużo map ostatnio wyszło w bardzo dobrym stanie zrobione, bardzo dokładne i ciekawe mapy. Jeszcze jedna mapa jest w opracowaniu, znaczy miała wyjść w sobotę, także ja to nagrywam właśnie sobotę przed nagraniem
O, widać, że tu trochę niedopracowanie jest na tej mapie. Nie wiem, czy ta mapa była szybko robiona, czy to był problem właśnie z tym, że była przeniesiona na konsolę i to takie różne serie wychodzą, nie wiem. W każdym bądź razie jeśli ktoś robi, nie wiem, mapę jakiegoś celebryty albo coś, tak jak ostatnio wyszła mapa, która była farmą Clarksona i jak zobaczyłem, jak ona jest zrobiona, to normalnie, nie wiem, no porażka, naprawdę. Tutaj dużo lepiej to wygląda, jest to bardziej dopracowana ta mapa, aczkolwiek dalej nie jest to, co na przykład teraz te standardy potrafią nam pokazywać, to co możemy uzyskać. Tutaj mamy skup, właśnie w takiej postaci. Także nie wiem, niektórzy myślą, o, zrobię mapę, fajnie, super, zabiera się do roboty, a później ten entuzjazm opada gdzieś i później robi na siłę tą mapę. I to widać później te rezultaty. Dużo takich, nie wiem, niedopracowanych rzeczy jest, także nie wygląda to później zbyt atrakcyjnie. Wiadomo, gracz nie skupia się tylko i wyłącznie na jednym miejscu w gospodarce, bo też podróżuje po całej mapie, prawda? Jeśli reszta mapy nie jest dobrze zrobiona, to nie wiem, tutaj drzewa mi zasłaniają. Aha, w ogóle stoję po złej stronie drogi. Ok. Także no takie miejsca jak to jest nawet jeszcze w miarę dobrze zrobione, poza tym, że ten pan idzie w powietrzu. Jest też jeden budynek tutaj na tej mapie taki, że z jednej strony ma okna, z drugiej strony nie wiem, sam mur. Też dziwnie to wygląda. No ale może dla osób, które są wielkimi fanami tej serii całej, może to jest wystarczające, żeby sobie pograć. Dobra, tu teraz sobie pojedziemy na kolejne pastwiska, czyli tak z gospodarstwa sobie wyjechaliśmy zrobić ten punkcik, z tego przejechaliśmy sobie tutaj, teraz przejedziemy sobie tutaj pomiędzy tymi pastwiskami. Także tutaj ilość tych krów jest naprawdę dość spora, więc ja nawet nie będę za bardzo wszystkich pastwisk sprawdzał, ile tam zwierząt się pomieści, bo to w sumie nie ma sensu. Tu głównie i wyłącznie macie do wyboru krowy, może inną rasę sobie wybrać, ale żadnych innych zwierząt tutaj na razie nie widać. No tutaj jest 751 sztuk bydła, także no, te pastwiska są naprawdę dużych rozmiarów, więc dużo się tutaj pomieści tego i trzeba będzie naprawdę sporo kursować, operować, żeby to nakarmić. 855 na przykład tu, no to już jest 1500. I ta mapa właśnie pod tym względem może być interesująca. Tu bym na przykład chciał właśnie przetestować duże liczby tych zwierząt, żeby to naprawdę było tyle z tych zwierząt, żeby można było sobie przetestować, jak to wygląda produkcja tego mleka na przykład przy takiej ilości krów, gdzie tutaj mamy no 1270 czy 630 aktualnie jest. Także jeśli byśmy na wszystkich pastwiskach mieli te zwierzęta w tych ilościach, ile tego mleka jest, czy to mleko będzie przemielone, przerobione, bo nie sądzę, żeby ta mała mleczarnia przerobiła taką ilość mleka z tych ilości krów, które tutaj możemy hodować. Więc na pewno trzeba by było coś postawić jeszcze na bank. Nie wiem, jak wyglądałoby zaopatrywanie zwierząt
wiedzenie tutaj, jak często, czy te pojemności są tutaj w miarę odpowiednie. Bo jeśli zejdziemy w zwierzęta, tu gdzieś powinno być. No i wydajność, słoma, pojemność. No nie ma tutaj pokazane, jaka jest pojemność na jedzenie. Tutaj niby łąkę mają 415 tysięcy litrów, więc to podstawowe już mają zagwarantowane. No a reszta, jeśli byśmy chcieli, nie wiem, dowalić na maksa TMR-u, to ja nie wiem ile. No jeszcze brakuje, tak żeby było widać, czy to trzeba regularnie dużo razy jeździć. No, mówię pod tym kątem, bo raz była na FS22 taka mapa, że miała duże ilości właśnie zwierząt i tam nie było to przemyślane, ponieważ pojemność pokarmu, gdzie można było przechować w tej oborze, w danej oborze, no nie wystarczała na cały dzień. Trzeba było 3 razy dziennie karmić, bo tak te ilości krów to tak zasysały. Później była aktualizacja powiększająca ilość rzucanego tego TMR-u i było już trochę lepiej. Także no, to może być problemem, aczkolwiek no, myślę, że to FS25 jest bardziej rozbudowane i ten problem myślę, że nie powinien się już tutaj pojawić. Takie jest moje zdanie. Tu jest kolejny site, kolejne miejsce tego gospodarstwa, także też mamy możliwość tutaj krowy umieścić. Tu 400 jest, tu kolejne jest 80, pewnie na małe krówki, zanim urosną. Tu kolejne 80, a później wszystko na duże pastwisko. Pryzmy mamy, resztę sprzętu tu jeszcze jest 80, także no tak jak mówiłem, żadnych innych zwierząt nie ma, same krowy są. Tutaj konkretny sprzęt do obsługi trawy, żeby ścinać, skosić, robić kiszonkę czy sianko, no i nawet kołową ładowarkę mamy, także no tak jak mówię, plac, który możemy sobie wykorzystać pod zabudowę. Jeśli sobie przejdziemy tutaj w mapę, mamy do dyspozycji, także można spokojnie tutaj, dobrze mówię tutaj, tą łąkę, no niestety trzeba sobie kupić osobno, to akurat ten skrawek ziemi nie należy do nas, no ale tu już można postawić jakąś fabrykę czy coś, gdyby ta ilość mleka już była na tyle duża, że zwykła tamta farma, na farmie to mleczarnia nie przyjmie tej ilości mleka, bo to na pewno to nastąpi późniejszy, wcześniej. Wszystko zależy od ilości krów, które będziemy tutaj na początku mieli. Dobra, my pojedziemy sobie dalej. Jeszcze mamy kilka miejsc do zwiedzania. Także bawa taka dość spokojna. Jakichś tam dużych specjałów nie ma. Coś wyjątkowego, no to wszystko takie bazowe. Fabryk nie ma, skupione wszystko na tym, aby tutaj zająć się hodowlą tych krów. No i te statyczne, no to jak widać, budynki. No to niby są obory, ale dziwnie to wygląda. Tu ma akurat okna. No są to takie, ale takie malutkie budyneczki. Takie byleby było. O. Lepiej, żeby takie było, niżeli żeby nie było nic. Tu są fajne działki porobione, jeśli chodzi o łąki. Fajnie to wygląda, tam się akurat podoba ten teren. Ciekawie jest to tutaj zagospodarowane. Później tam mamy jakieś poidełko. Nie wiem, czy to można by było zamienić na staw hodowlany z rybami, wątpię. To bardziej to wygląda na poidełko. No i co? Tereny takie w miarę płaskie są, nie ma jakichś zróżnicowanych
miejsc z terenem, gdzie jest wyżej, niżej, jakieś tam poziomy. Także tutaj sprzęt średni, mały, jeśli chodzi o obsługę gospodarstwa. Tu też mamy jakiś tam padok z wodą, czy jak to tam nazwać, rzeczka. Są niektóre miejsca dość ciekawe, jak na przykład ten przejazd tutaj nad rzeką, to akurat ładnie wygląda. I tak jak mówię, są miejsca, gdzie ciekawie to wygląda, są miejsca, gdzie trochę słabo, to akurat basen. Basen nawet dość ciekawy. I tutaj na tej mapie brakuje takiego klimatu brytyjskiego. Takiego klimatu, co Oxygen David potrafi przekazać z prawdziwego życia na mapę. No i jestem naprawdę zdziwiony, dlaczego na przykład taka osoba jak Oxygen David, czemu nie wejdzie w współpracę z jakimś youtuberem, który tam, nie wiem, robi sobie farmy. O, tu o tym budynku mówiłem. Właśnie, tak to wygląda. Totalnie, zero tych okien z tej strony. Nie wiem dlaczego. Nie wejdzie w współpracę i nie zrobi właśnie z osoby takiej celebryty YouTube'owego, żeby zrobił dobrą mapę, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Bo to naprawdę dużo by dało. Także cały ten budynek, który tam z tyłu nie ma w ogóle okien, z przodu ma okna, ale tutaj mamy skup tylko, no bo tu będziemy gracz podjeżdżał, sprzedawał rzeczy, to tutaj z tej strony okna są. No a domy to już jest standard. Tutaj w Wielkiej Brytanii takie domy jednolite, które są w szeregu ustawiane z ogródkami, to już jest standard. Jeśli chodzi o pasażenie ogródków, to tu jest na niskim poziomie. I inni twórcy przyzwyczaili nas, żeby pokazać, żeby zrobić to bardziej dokładnie. Także tutaj to już jest widoczne, że twórca, jakby to powiedzieć, no, nie przyłożył wagi zbytniej do tego. Także tu mamy skup jeden, tu mamy po drugiej stronie skup drugi. Także tak to wygląda. I jak się prezentuje mapa, czyli tak, stąd przejechaliśmy sobie do tego skupu, z tego skupu przejechaliśmy sobie tędy na drugą część farmy. Z drugiej części farmy zrobiliśmy sobie właśnie, gdzie ja pojechałem? Tu pojechałem, tak? A ja miałem jechać tu. Czyli jesteśmy w tym miejscu. To szybko zrobimy jeszcze sobie te miejsca i tam pojedziemy zobaczyć ten skup. Dobra. Ta minimapa to też nie jest takim nie jest pomocna przy poruszaniu się, bo te drogi są dość zamazane i nie widać niektórych przejazdów, niektórych dróg. I przez to, że właśnie nie zwróciłem uwagi na drogi, którędy tam prowadzą i nie dojechałem właśnie do skupów w jednym miejscu. Dobra. Tutaj powinienem skręcić teraz w lewo. Także klimat tych domków takich właśnie szeregowych to jest standard w Anglii, ale te ogródka, no tak jak sami widzicie, tu wszystko jest jednolite. Każdy ogródek ma suszarkę, jakiś kompostownik i nic więcej. Czyli taki klimat farminga z XIX, nawet może sprzed XIX. W tym miejscu mamy handlarza zwierzętami, także my sobie tutaj możemy przyjechać i kupić rzeczy. Zaraz
To wygląda, jakby to był amerykański ten pakiet. O, nie ma kolizji, to dobrze. Niby to jest takie, że... Ale tu nie ma możliwości kupienia obornika ani tego gnojowicy, to tylko zwierzęta. Dobra. A my się jeszcze musimy tam dostać. Zaraz. Czy to będzie widać, jak tam mam dojechać? Nie, muszę dalej na dół jechać, bo tu inaczej nie ma... No, niestety, tu inaczej nie da się przejechać. Muszę wyjechać znowu na główną drogę i z tej głównej drogi dalej na obrzeże mapy podjechać. Chodnik tutaj z ulicą, na przykład jak zwrócimy uwagę, to też nie jest to takie dopracowane, że tak powiem. O, tutaj mam boiska, dwa, jedno mniejsze, drugie większe. Tutaj przy samym kraniuszku mapy mamy drogę i ona nas doprowadzi właśnie do tego miejsca, gdzie jest stacja paliw. A to jest tutaj. Mamy stację paliw. Jest myjka właśnie, to będzie tutaj generować właśnie dochód, ten teren. No i obok mamy sklep. Sklep wygląda tak. Reset jest tutaj, warsztat jest tutaj, ale sprzęty, które będą się pojawiać, będą tutaj się pojawiać. I mamy tylko taki przecionek do przejazdu, co jest moim zdaniem naprawdę słabe. Nie wiem co innego, jak gdyby sprzęty pojawiały się tutaj, ale tak czy inaczej jest tu mało miejsca na to, żeby te sprzęty się tu pojawiały. Więc może taki sklepik jest, ale no i jak to wygląda? No tu jest miejsce, nie wiem, jakbym był w salonie samochodowym, a nie w rolniczym. Chyba że to jest tak zrobione z salonu samochodowego, jak kupujemy traktory. No i tu jest warsztat, no to właśnie w tym miejscu. Jak tu postawicie, to sobie możecie naprawić. Także jest tu takich właśnie kilka rzeczy. Niby taka słynna miejscówka, a nie wiem, niedopracowane to jest. Widać, że twórcy brakuje takiej sporej wyobraźni. Takiego, nie wiem, jakby to określić. Weny. Nawet tak jak mówię, w porównaniu do farmy Clarksona to jest dużo lepsza ta mapa. No przynajmniej widać trawę, jest trawa. Tam nie było trawy w ogóle, tylko tekstura tego gruntu, że niby to trawa jest, bo zielona. Nie było co nawet kosić tam. Także tu jest dużo lepiej w tym przypadku. Dobra, czy jadę znowu? Chyba źle jadę, bo ja tutaj się nie dostanę. Nie ma tutaj przejazdu. Niby jest to jakaś droga. Nie, no powinienem tu przejechać. Tak trochę mam obawy tędy jadąc, bo nie wiem, czy nie będzie koniec mapy i nie utknę gdzieś tutaj. To różnie może być, ale tam była droga, więc tu może też będzie. Jest coś jest. Z taką klimatyczną bramę się wjeżdża. To takie miejsce, jak na jakiś manor się wjeżdża. Pałacyk. Czy coś takiego.
No ale tak ogólnie podsumowując, to mapa nie jest zaś bardzo źle, nie jest taka tragiczna, bo ma swój klimat, ale no jest dużo takich rzeczy, które mogą niektórych koleć w oczy. Niektórzy przymykają, niektórym nie zależy to, a są osoby, które no, jest to ważne, żeby mapa miała dobre detale. Prosto jeszcze. Z taką biblioteką, jak już mamy właśnie na Farmingu 25, dostępną, jeśli chodzi o mapy, to jest dość spora. Jest dużo dobrych map, są przeróżne mapy, także każdy sobie może coś wybrać dla siebie. Nie ma co narzekać. Także tu, jak mówiłem, jest taki właśnie bardziej ekskluzywny teren, gdzie mamy w jednym miejscu skup w postaci właśnie obornika. No i jeszcze drugi tam, muszę za ten murek przejechać w tym miejscu. Są pewne szklarnie. W sumie to jest chyba teren, który możemy za darmo zdobyć, więc ja go wezmę. O rany, serio? Już się przeniosłem. Gdzie to jest? Tu miałem kupić. Kup. No. Teraz znaleźć ten traktor. Gdzie to było? To jest. No, bo tu się pojawił dodatkowy jeszcze skup właśnie. Zakupując ten teren, jest tutaj w tym miejscu. Także tu mamy kolejny skup i jeszcze jeden będzie gdzieś tutaj. O, jest. Tutaj. Także tak to się przedstawia. Tu mamy co? Hull Peaks, nazwę. Tutaj mamy Hull Diary. To tak to wygląda na zdjęciu, jest coś innego. No i tutaj mamy obornik Sell Point Manure. No i tak się prezentuje mapa. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda z trybu budowy. Także no, tak jak mówiłem, tereny leśne można sobie zakupić tam. Troszeczkę więcej trzeba pieniędzy wydać, ale mamy wtedy do dyspozycji to, że możemy się bawić z drzewami dodatkowo. Jest kilka miejsc właśnie z takim padokiem, z wodą. Padok. No dobrze mówię. O. Tak to wygląda. To można pobrać wodę sobie. Jedno, drugie. Tak wygląda farma z góry. Ta druga część, którą posiadamy na poziomie łatwym. Tutaj wszystko to są te tereny z tymi pastwiskami. Tu przyjeżdżaliśmy. Tu trochę zabudowań. Tu też jakieś boisko jest. No i ta farma główna, od której zaczynamy. Tu jeszcze ten sprzęt jest, który jest do dyspozycji. No i tu pastwiska też są. Także no, ja bym sobie tu potestował te zwierzęta mimo wszystko. Także jeśli Was to interesuje, jakby to było mieć full tutaj na wypasie wszystkie pastwiska wypełnione zwierzętami, ile to mleka, ile to dochodu, ile to pracy będzie kosztować, no to jest fajne, żeby sobie to przetestować. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. No i widzimy się w następnym już niebawem. Na razie, cześć.